Wykazaliście bardzo duże zainteresowanie kolejnym słownikiem K-popera, tylko tym razem w edycji BTS, czyli kuloodpornych scoutów, więc nie pozostało mi nic innego jak taki słownik dla Was nagrać. Myślałyśmy dość długo nad tymi hasłami, mam nadzieję, że Wam się spodobają, a jeżeli macie jakieś swoje propozycje na hasła, czy to wyjaśnienia, oczywiście piszcie w komentarzach. Nie traćmy czasu, zaczynajmy! Armii. Armia broniąca siódemkę podobno kuloodpornych Koreańczyków, posługująca się bardzo skomplikowanymi równaniami matematycznymi z teledysku Don't Know, aby zgładzić każdego, kto stanie na drodze ich idolom. Jest to także nazwa fandomu BTS, której rozwinięcie to Adorable Representative MC for Youth, czyli po prostu rozkoszny, reprezentatywny MC dla młodości. Alien, kosmita. Przybysz z czwartego wymiaru, który pojawił się na planecie Ziemi, by poprowadzić inwazję kuloodpornych skautów. BTS. Behind the scenes, a także grupa skautów, którzy z niewyjaśnionych przyczyn uważają się za kuloodpornych, czyli Bangtan Sonyeondan. Beach. Dosłownie plaża. Przybysze z innej planety często mylą plażę z samicą psa. Blood, Sweat and Tears. Krew, pot i łzy. Brudne wydzieliny ludzkie, których nie lubią słodkie cukry, a także tytuł piosenki BTS, który jest więcej symboli i motywów niż repetytorium maturalnym do języka polskiego. Ból to Ryne. Hasło namawiające do nagłego podpalenia wszystkiego, co znajduje się wokół. Ciastko. Coś do pochrupania, a także wcielenie Golden Maknae, czyli po prostu Jungkooki. Chim Chim. Członek, któremu wiecznie brakuje dżemu, za to ma życiowy zapas brzoskwinek zarówno w pućkach, jak i z tyłu. Cookie Monster. Potwór z ulicy Sezamkowej, Ikar i Dedal, Maknae i Lider, brzoskwinie i krem, czyli po prostu Jungkook i Rap Monster. Converse. Rodzaj sportowego sznurowanego obuwia tekstylnego na podeszwie z gumy. Buty tak znaczące, że została im poświęcona cała piosenka. Wysokie trampki tak znienawidzone przez Sugę, że kazał Jiminowi powiesić je na drzewie. Cypher. Dosłownie szyfr. Tajemny kod dżemowych swaggerów, który infire raczkujących raperów. 4D. Czwarty wymiar. Kraina alienów. Miejsce, o którym krążą legendy, ale nikt go nigdy nie widział. D-Boy. Przystojny mieszkaniec z Daegu, który technologią swojego języka potrafi doprowadzić fanki do konsystencji budyniu. Jego dewizą życiową jest I don't give a fuck, I don't give a shit. Eat Jean. Program, w którym udowadnia się, że małe różowe księżniczki są w stanie zjeść porcję obiadu za 7 dorosłych facetów. Excuse me! Dosłownie, przepraszam, zwrot masowo używany przez Christiana Chim Chima szukającego atencji. V. Najbardziej fotogeniczny, zabawny i utalentowany aktorsko strażnik sprawiedliwości, często niezrozumiany przez społeczeństwo. Były farmer zarażający świat swoją pozytywną energią, czyli po prostu V. Golden Maknae. Dosłownie złote maknae. Człowiek ociekający złotem i osoba tak utalentowana, że równie dobrze mogłaby występować za 7 osób, czyli po prostu geniusz. I hate Snake'u. Okrzyk sprzeciwu. Snake'u to gad żywiący się konikami i odstraszający je, gdzie cukier rośnie. Infires. Przejęzyczenie mistrza słegu Sugi, którego może coś inogniować do pisania tekstów zamiast inspirować. Nie mylić z rozpalaniem. To po 22. International Playboy. Dosłownie międzynarodowy chłop gracz. Osobnik, który podrywa wszystko, co się rusza i pochodzi z każdego miejsca na ziemi. Jungkook. Gems. Dżemy. Dopalacze, impreza, wspólne muzykowanie, relaks. Synonim do wyluzowania się. Biust. Coś, czego nie posiada Jimin. Nieposiadanie dżemu oznacza bycie mało zabawnym według standardów lidera. Djibouti. Obiekt kultu. Dwie ogromne półkule przesłaniające świat Jimin Stanów. J-Horse. J-Koń. Osobnik o bardzo szerokim uśmiechu, czasem udający kwiat. Podobno handluje nadzieją na czarnym rynku. Jin. Różowa księżniczka, która je tyle co waży i nie tyje, przez co jest obiektem hejtu Chim Chimów, którym idzie w łydki, ale on się nie przejmuje, ponieważ kocha siebie bardziej niż Cypher. Jin nie żyje. Odpowiedź na każde nawet niezadane pytanie dotyczące każdego nawet niewydanego teledysku, gdy frustracja osiąga sufitu, na którym w dodatku namalowany jest fresk z katedry lublowskiej. Jin Paka. Słodkie zwierzątko przypominające lamy, ale zamiast pluć atakuje wszystkich śmiechem. Kim Namjoon Collection. Dosłownie kolekcja Kim Namjoona. Kolekcja europejskich, azjatyckich i kaukaskich lasek, co zostało ujawnione w tekście do If I Rule the World. Dowód na to, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, jaki ojciec, taki syn, jaki lider, takie maknae.
Obietnica, że Kim Namjoon kolekcjonuje was wszystkie jak aż Pokemony. Kim Twerk. Osoba nie przejawiająca większego talentu tanecznego, a jednak wywijająca tyłeczkiem do rytmu i sprawiająca, że nawet najlepsi tancerze mogą się schować. Kuki buty. Rodzaj obuwia charakterystyczny dla młodocianych skautów, którzy pomimo pobicia wielu światowych rekordów wciąż zakładają tę samą parę musztardowych traperów. Kuloodporny scout. Nazwa brzmiąca dobrze tylko przy użyciu skrótu, bo gdy na gali wyczytują kuloodpornych skautów, brzmi to gorzej niż Unbranded Buffalo. Min Yoongi. Partnerka życiowa Jimina, żeby uniknąć skandalu w miejscach publicznych, udaje undergroundowego rapera. Mochi. Japońska kluska zrobiona z ryżu, synonim do pichim oraz istotka posiadająca policzki stworzone do puciania. Namjin. Dla jednych jedyny słuszny paring, dla drugich coś, co nie ma prawa istnieć. Różowa księżniczka będąca mamą i ojciec raper. Only Mango. Podstawowy zwrot dla osób nieumiejących w angielski, nie posiadających kieszonkowego na jedzenie. Dosłownie tylko mango. Rap Mona Lisa. Niespełniona dusza pokutująca na ziemi, skazana na życie z 6 skautami, uważającymi się za kuloodpornych. Osoba z IQ co najmniej 150, próbująca zmienić świat tekstami i przekazami. Rap Toaster. Wielofunkcyjne urządzenie wyrzucające z siebie gorące teksty piosenek. Sugar. Cukier, substancja słodząca. Człowiek, który w wyniku undergroundowych bitw na rap stracił R i od tamtej pory znany jest jako cukier. Swag. Szpan dużym domem, dużym autem i dużymi sygnetami, a także grupa stworzona w latach 60. o nazwie Secretly We Are Gay lub po prostu przykrywka dla twojego wewnętrznego marshmallowa. Teoria. Zbiór często przypadkowych myśli i powiązań pojawiających się w trakcie oglądania teledysku. Nieudolne próby odnalezienia sensu życia. Przypisywanie idolom geniuszu, a także słowo działające na K-popera lepiej niż strach na wróble. Agus D. Rzekomo pseudonim undergroundowego rapera z końcówką, która przypadkiem okazała się być chorobą przenoszoną drogą płciową, aczkolwiek według teorii ARMY jest to ukryte przesłanie, jakoby muzyka Sugi przenosiła się tak szybko jak choroba weneryczna. To by było na tyle, jeżeli chodzi o słownik K-popera w edycji BTS. Mam nadzieję, że Wam się podobało i tak jak już wspominałam wcześniej, jeżeli macie jakieś propozycje na inne zespoły, dajcie znać w komentarzach i oczywiście czekamy na Wasze opinie. Pa, pa!